Siemano, witam w kolejnym odcinku Marcela. Jak widzicie, jeżdżę na swoim kurde fajnym motorku, rowerku. Nie, to jest rower. To jest rowerek Engwe M20 o mocy, uwaga, i tu Was zaskoczę, 250 W, bo jest to wersja europejska. Oczywiście można ją rozblokować na coś mocniejszego. Ja dzisiaj jadę na wersji odblokowanej. Jak widzicie, taka kałuża tu nie robi dla tego roweru żadnego problemu, ponieważ ma fantastyczne, grube koła, 20 cali, szerokości 4 cali. Mam tutaj wyposażony rower w 2 akumulatory. Do mnie do testów przyszedł z jednym akumulatorem, co możecie zobaczyć na poprzednich moich materiałach. Tu jest dołożony akumulator przez MOA. Osobiście też możecie zobaczyć to w poprzednim, zdaje się, odcinku na temat tego roweru. Hamulce tarczowe, mechaniczne, z odcięciem napięcia w klamkach. Bardzo fajnie się spisują, aczkolwiek przydałyby się tutaj hamulce hydrauliczne, tarczowe. Ale to jest, pamiętajcie, rower budżetowy, on nie kosztuje zbyt wiele. I to jest fajna baza do rozbudowy, jeżeli ktoś by chciał później sobie rozbudować rower. Już mówiłem, silnik 250 W, jest to wersja EU, czyli europejska. Po odblokowaniu mamy 750 W. Na wyposażeniu mamy manetkę połówkową. Po przekręceniu kółeczko ładnie się kręci. Rozkręca do niebotycznych 40 km na godzinę, można osiągnąć 42 chyba na godzinę. Maksymalnie jechałem na tym rowerze. Ale jak ktoś chce, może jeździć w wersji zablokowanej, tak jak ja też często jeżdżę, ponieważ stopnie na wersji EU są bardzo fajnie wystopniowane. Stopnie wspomagania oczywiście, o których mówię. Spójrzmy tu z przodu. Światełka. Po włączeniu rower palą się takie LEDy. Ich nie można wyłączyć, od razu się palą po włączeniu. Oczywiście możemy załączyć sobie światełka. O! I wtedy mamy pełną moc 2 fantastycznych reflektorów, które wyśmienicie w nocy oświetlają przód przed rowerem. Na wyposażeniu oczywiście mamy elektroniczną trąbkę, żeby odstraszać ewentualnych intruzów przed Wami. Felgi aluminiowe, nieszprychowe, dla mnie to jest fenomen, bardzo mi się podobają, nie ma problemu ze stukającymi szprychami po czasie. Mamy tutaj 7 przełożeń tylko w tylnym kole. Jest to przerzutka turniej, czyli taka niższego lotu, ale od Shimano. Czy to złe, czy nie? Ja jeżdżę na turnejach nie w jednym rowerze i dla mnie wyśmienicie się to sprawdza. Siodło, jak widzicie, tutaj mamy jak w motorze, nieregulowane. Mamy za to amortyzator. Tutaj taki damper, powiedzmy, taka sprężyna, takie pseudo damper, ale daje radę. I z przodu mamy fajny, taki motocyklowy, kurde, amortyzator o bardzo dużym skoku, który bardzo dużo wybacza w połączeniu z tymi oponami. Naprawdę jeździcie wszędzie i się nie przejmujecie. Amortyzator ma regulację oczywiście miękkości. Ja sobie jeżdżę na bardzo mięciutkim zawieszeniu z przodu, bo tak preferuję. Dobra, bo tam już żona na mnie czeka i lecimy do przodu. Cześć! Słuchaj, mam dla Ciebie niebywałą okazję. Chcesz kupić rower elektryczny bądź hulajnogę elektryczną lub przymierzasz się do takiego zakupu, to mam dla Ciebie okazję, słuchaj, taniej o mój kod rabatowy, wybrane marki. Słuchajcie, spójrzcie, dzięki współpracy z firmą Buy More Way jestem w stanie dla Was wygenerować zniżkę w wysokości 300 zł na te marki poniżej. Spójrzcie, mamy tutaj Far Freeze, Engwe, Kukin, Lanki, Dots, Twin, Samba, Joyor bardzo znany. Wchodzimy sobie na wybraną przez nas markę, upatrzony nasz rower lub hulajnogę. Weźmy sobie hulajnogę Joyora na przykład. Weźmy pierwszą lepszą, Joyor C10, powiedzmy tą, Shop Now. Dodajemy do koszyka. Mamy już go w koszyku, robimy teraz checkout. I zobaczcie, już dzięki temu macie tutaj cena bazowa 2600 ileś. Moja cena to 2328 dzięki mojemu kodu MarcelBike. Kupicie ją taniej. Możecie to robić z każdą marką, która tutaj jest. Teraz weźmy sobie dla przykładu Engwe firmę i wspaniały rower, jakim jest Engwe EP2 Pro. Naprawdę uważam to za wspaniały model. Jeżdżę na nim do pracy non-stop. Jest to dla mnie kozak, jeżeli chodzi o fatbajki, takie małe, składane fatbajki. I robimy to samo. Wybieramy sobie kolor. Możemy mieć szary, czarny, orange, jaki tam chcecie, w zależności jaki model ma różne kolory. Dodajemy do koszyka. Robimy checkout, czyli sprawdzanie koszyka. Jeżeli kod Wam się automatycznie nie zrobi, nie wklepie, no to wpisujemy Marcel Bike
dajemy apply i zobaczcie, z ceny 4397 robi się cena 4088 zł. Także na te wybrane marki chcesz kupić rower, chcesz kupić hulajnogę, wpisuj kod MarcelBike i masz ode mnie 300 zł. Link znajdziesz poniżej. Jak już Wam mówiłem, taka kałuża nie robi na tym rowerze żadnego wrażenia. Zobaczcie, nie jadę szybko, żeby się nie pochlapać, ale bez najmniejszego problemu przejeżdżamy opony z klockiem i nigdy nie uślizgną się na takim trudnym terenie. Ja powiem Wam, że bardzo lubię w taki teren wjeżdżać, ponieważ ja robię to. Czuję się, jakbym jechał jakimś crossem. Oczywiście w cudzysłowie. A teraz dogońmy żonę, bo wybraliśmy się na przejażdżkę 3 ENGWE. Ten rowerek jest stworzony do zapierniczania po takim terenie właśnie, jak widzicie. Trudnym, ciężkim. Bardzo fajnie się jeździ. Ten rower jest stworzony do takich jazd. Zobacz, on się w ogóle nie uślizgnie, niczym. To jest po prostu poezja. Teraz Majka ochlapie. Ja jadę na pełnej manecie teraz z tego względu, że właśnie mam 2 baterie. Nie muszę oszczędzać energii. Lecimy sobie na Świdwie, tam gdzie byliśmy ostatnio, też z Majuchą, z innym rowerem, tak powiem, na pokładzie. O, piszczą hamulce, tylko mówię. Są tutaj zastosowane budżetowe materiały. Zawsze można sobie rozbudować o coś lepszego, ale kupić i jeździć się da. Właśnie wjechałem w kałużę taką dość ostrą. Zobaczcie, wszystko mokre, nie ma problemu. Wyschnie, woda temu nie szkodzi. Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Co się stało, córko? A bo widzisz, droga córko, jak się chodzi na grzyby, to się idzie czasami z kolegą i kolega czasami za dużo grzybów wypije, znaczy się zbierze i niestety musi zostać na posterunku, a kolega musi odprowadzić rower. To tak to właśnie wygląda. Tym rowerem po prostu się jeździ przesympatycznie. Naprawdę można zapierniczać. Delikatnie czuję się, jakbyśmy jechali motorem. Choć nie powiem Wam z odczucia jazdy motorem, bo jeździłem tylko motorowerami. Nigdy prawdziwym motorem nie jechałem, nie prowadziłem, to nie wiem, ale wyobrażam sobie, jak to właśnie tak musi być. No. Fajnie się jedzie, zobaczcie. Sama maneta i rower śmiga. Wyprzedzę ich trochę. Oni mają skryzowaną na wersji EU, ja jadę na wersji odblokowanej. Pamiętajcie, żeby takim rowerem nie jeździć w miejscach publicznych, jeździcie tylko na zablokowanym. Widzicie, na manetce 38 na godzinę, to troszeczkę pod górkę, teraz będzie z górki, to będzie szybciej. Zobaczcie, po moich wojażach wjazdy w kałuży z pełną petą mam mokre krocze i z tyłu troszeczkę pochlapane. No mimo tych szerokich błotników tutaj z tyłu niestety trochę w plery się dostaje. Ale już nie będę wjeżdżał na razie, póki co obczyszczę o tak ładnie. O! Zobaczcie, jak ten rowerek się fajnie prezentuje. Kurde, normalnie nie wygląda jak rower, wygląda jak jakiś rasowy motor. No nie no, przesadziłem z tym rasowym motorem. No ale wiecie, co mam na myśli, nie? Jeździ się nim zajebiście. Zajebiście tłumi wszelkie nierówności. Zaraz pojedziemy na górkę testową. Jeszcze raz, bo nie wiem, czy już wjeżdżałem tym rowerem, czy nieważne. Wjadę jeszcze raz. Zobaczcie, jaki korek, kurde, jest, bo tworzą do Bartoszewa rondo takie tworzą, kurczę, i praktycznie od Tanowa jest korek. Jezu, ile ja się nabiegam. Słuchajcie, teraz będę robił test podjazdu pod górkę. Ja nie wiem, czy już robiłem ten test. Ja nie wiem, tu mam, powiedz mi, tyle tych testów robiłem tym rowerem, że ja już nie pamiętam, którym rowerem gdzie podjeżdżałem, nieważne. M20 podjeżdżam pod górę. Zobaczymy, jak się uda. 5. stopień i podjeżdżamy. Jedzie się całkiem zacnie. No trochę trzeba się namachać. Kamerzysta mi się prawie uwagi. Ale powiem Wam, no podjeżdża się fajnie. Tylko trzeba pedałować, bo się nie da tak, że na samej manetce. No wybaczcie, silnik tu nie jest na tyle mocny, żeby można było podjeżdżać na tej samej manetce. Ale podjeżdża się równie zajebiście. Dobra, teraz zjeżdżamy tu. Maja, włączaj. Tu jest dość stromy zjazd, niby 12 stopni jest tamtej. Tu jest troszeczkę stromiej, ale tego nie mierzyłem. Dobra, spróbujemy, jak się zjeżdża. Będę zjeżdżał stojąc.
I patrzcie, hamulce, mam wrażenie, że w tym M20 hamulce są lepsze niż w ENGWE Pro i czy tym L20 nawet, jeszcze nie jeździłem generalnie. Jakiś krzak mi się wkręcił, ale nieważne, zobaczcie. Siła hamulców tego roweru. Prawda, że fajnie? Jedzie się bez najmniejszego problemu. Teraz spróbuję podjechać tak z marszu tutaj. I sobie podjadę, tylko tutaj już jest stromiej, ale zobaczcie. Między nogami mam baterię, aż kręci tylnym kołem. O, nie da rady. Zaboksował. No i przez to straciłem moc podjazdową. Ale to nic, patrzcie na to. Patrzcie teraz na to. Tutaj mamy funkcję podprowadzania tego roweru. Jak wstaniecie na przykład, chcecie... Teraz by było ciężko. Słyszę jak dyszę. Ciężko by było tą krowę prowadzić. Ale tutaj mamy gdzieś, jak to było... Ten chyba... Nie, ten nie. Przyciskamy przycisk po prawej stronie minus. O. I już rowerek delikatnie jest napędzany, że on nie stawia takiego oporu i można pod górkę go leciutko podprowadzić. Teraz jedziemy trochę szybciej. Jak już wspominałem we wcześniejszych materiałach, ten rower prowadzi się naprawdę stabilnie, mega stabilnie. Jeszcze mi mega stabilnie i tak masywnie. Czuję się, jakbym kurczę jechał takim czołgiem, nie? Ale no, rower nie jest aż tak ekstremalnie ciężki, ale należy do tych cięższych rowerów, zwłaszcza gdy ja mam tutaj dwie baterie zainstalowane. Nadmieniając do tych dwóch baterii, które tutaj mam, to ten rower także możecie kupić z dwoma bateriami. Ja dostałem po prostu do testów z jedną baterią, ale opcjonalnie też możecie sobie domówić z dwoma bateriami. Jeżdżąc na takim rowerze, słuchajcie, na takim czy takim, musicie się przyzwyczaić, że no, ludzie zwracają na to uwagę, na was uwagę zwracają, zwłaszcza na tym moim. Na tym, to jak przejeżdżam, to się człowiek zastanawia, czy to motor, czy to rower, nie? No, ale mówię, no, jadąc, fatbike'i nie są jeszcze tak mocno popularne u nas i zwracają na siebie uwagi, bo no wiadomo, tych zwykłych rowerów na normalnych kołach, że tak nazwijmy, jest dużo więcej. Ale zobaczcie, dużo kurierów, przynajmniej u mnie tu w Szczecinie, czy to Pyszne.pl, czy tam Glovo, jeździ właśnie na fatach ENGWE w różnych modelach. Tym L20 też widziałem, że jeżdżą właśnie na rowerach ENGWE. One się stają coraz bardziej popularne, bo nie są drogie. To są rowery na każdą kieszeń, można powiedzieć. Utarło się, że chińskie to gówno. Nie jest tak. Chińskie to gówno było parę lat temu. Chiny teraz idą coraz bardziej na jakość, ponieważ kiedyś było to gównem z tego względu, że kiedyś takie powiedzenie było, że pracują za paczkę ryżu. Pamiętacie? Coś takiego. Czy za miskę ryżu, przepraszam. Dzisiaj niestety płace w Chinach zbliżają się niejednokrotnie do naszych. Także już są pracownicy opłacani normalnie. Idzie to na jakość i Chiny podbijają rzeczywiście nasz zachód. Zobaczcie, co się dzieje w samochodach elektrycznych chociażby. Także chcę przez to powiedzieć, że chińskie to nie chińskie. I zresztą można też powiedzieć, że są różne chińskie rzeczy, tak samo jak polskie i polskie. Są polskie rzeczy bardzo dobre i są polskie gówniane, tak samo czy niemieckie. Chiny to już nie to co kiedyś. Teraz już jest lepsza jakość. I mówi wam to człowiek, który non-stop coś z Chin zamawia. Ja już od lat zamawiam i widzę poprawę tej jakości. Proszę, Maja teraz wskoczyła na M20 i sobie ciśnie. I jak ci się, Maja, jedzie na nim? Wyglądasz jak rasowy, kurde, ten rider na motorze. Zobaczcie, jak tym fajnie można zapierdzielać i nie tylko po drodze. Zjadę sobie na pole, zobaczcie, po trawie elegancko, nie ma najmniejszego problemu. Teraz tu nierówności terenu pokonuję bardzo fajnie i to na pełnej pecie. Wiadomo, damper nie jest tam z tyłu jakiś tam, wiecie, górnych lotów, ale naprawdę daje radę. Hamulce, choć mechaniczne, widzicie, dają radę.
No i nadeszła chwila, żeby się żegnać z tym odcinkiem. Rowerek po prostu jest kozak, fajnie się nim jeździ, fajnie się świruje. To jest rower dla ludzi, którzy lubią świrować, bo w teren jest po prostu przeidealny. Z tymi dwoma bateriami macie gigantyczny zasięg, bo bateryjka tutaj seryjna jest 13 Ah. Jak macie dwie seryjne, to macie 26 Ah. To już naprawdę pozwoli na bardzo, bardzo wiele. Ale możecie kupić tańszą wersję i upgrade'ować sobie po prostu później do dwóch baterii. Nie musicie kupować od razu dwoma bateriami. Jak mówię, ja tutaj mam drugą bateryjkę przez siebie zamontowaną i tutaj mam 15 Ah plus 13 daje mi 28 Ah. Tym rowerem jeździ się najwygodniej z tych dwóch jeszcze, oprócz z tych trzech jakie mam, oprócz tych właśnie L20 i Engve EP2 Pro. Tym się fajnie świruje ze względu na ten damper tu z tyłu, taki pseudo-damper powiedzmy, bo to jest wiadomo budżetowa sprawa. Ale on naprawdę daje radę i frajdę mi sprawia niemiłosierną jazda w dziurkę, w jakąkolwiek dziurkę, czy po korzeniach. Naprawdę, wierzcie mi, to jest miodzio, to co ja uwielbiam robić. Strasznie mi się to podoba. Rower możecie kupić oczywiście taniej, korzystając z mojego kodu rabatowego. Znajdziecie to wszystko w opisie filmu. I naprawdę, jeżeli komuś nie przeszkadza to, że ludzie na niego zwracają uwagę, bo jadąc na takim rowerze zwracacie na siebie uwagę, zawsze to zaznaczam, to śmiało możecie kupować, bo rower jest wart swojej ceny i on nie kosztuje jakieś, kurde, nie wiem, 15-20 tysięcy, kosztuje 4,5 zdaje się, coś takiego, nie śledzę dokładnie cen. Z moim kodem rabatowym oczywiście taniej, chyba ze 300 zł nawet taniej wychodzi. Jest naprawdę wart swojej ceny. Ten rower będzie do sprzedaży. Choć bardzo go lubię, choć bardzo go cenię, to nie lubię aż tak mocno zwracać na siebie uwagę. Ja wiecie, ja lubię takie subtelne wspomaganie, tak jak właśnie tam Engve EP2 Pro, czy ten właśnie L20, który mam też, na które, jeżeli chcecie zobaczyć recenzję, zapraszam na mój kanał. Na moim kanale znajdziecie właśnie recenzję różnych rowerów od Engve. I ten rower idzie do sprzedaży, ale mój kolega Jaro sobie go zarezerwował na chwilę obecną, także nie mówię, czy on będzie do sprzedaży tak ogólnej, czy po prostu Jaro go ode mnie odkupi. Zobaczymy. Jak nie, to pójdzie do sprzedaży i na pewno w atrakcyjnej cenie. I to tyle. Zachęcam do jazdy e-rowerami, bo to jest naprawdę czysta frajda. Zapraszam na kolejne odcinki i kolejne testy różnych rowerów.